marsze śmierci, tłuczenie, mordowanie, bez jakiejkolwiek kontroli. Że generalnie Czesi zaczęli traktować Niemców tak, jak oni traktowali Żydów. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazik History Story. To nasza pierwsza podróż zagraniczna. Jesteśmy w Czeskiej Republice, dokładnie w Sudetach Środkowych, na północy Czech. O czym dzisiaj będę opowiadał? O krwawej i niesamowicie brutalnej zemście Czechów na Niemcach sudeckich po ukończeniu II wojny światowej. Ona była uwarunkowana wieloma różnego rodzaju aspektami. Postaram się część z nich opowiedzieć, ale musicie wiedzieć, że te antagonizmy między sudeckimi Niemcami a Czechami miały już miejsce od momentu, kiedy w 1918 roku powstało państwo czeskie. I kiedy właśnie sudeccy Niemcy chcieli do Austrii i mówili, że z Austrią mają przyszłość po abdykacji cesarza Karola I, a nie z Czechami. Ogłosili niemiecką prowincję i chcieli rejon swój przyłączyć do Niemiec. Czeskie wojsko interweniowało, były ofiary śmiertelne. Pierwsze 50 około osób, w tym 20 kobiet i 3 dzieci. Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych, Woodrow Wilsona, pisał do kongresu, że antagonizmy są bardzo głębokie, nie widzi momentu pojednania, a wrogość następuje. I ta wrogość rosła, aż do 1938 roku, do konferencji w Monachium, kiedy to właśnie partia Niemców sudeckich wręcz krzyczała, że oni nie chcą rozpadu państwa czeskiego. Nie. Ale tęsknią i marzą, aby wziął ich do siebie Führer i aby właśnie Sudety przyłączyć do Rzeszy. I to Czesi nie potrafili im wybaczyć. Nigdy. A partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Interstyl. Czym zajmuje się firma Interstyl? Otóż ta firma stawia domy. Buduje domy na terenie całego kraju. Ale najwięcej wybudowano tych domów na Dolnym Śląsku. W Sudetach, tu gdzie teraz jestem. I wcale się nie dziwię, gdyż sudeckie szlaki, dolnośląskie miasteczka i góry są przede wszystkim owiane tajemnicą, mają swoistość magii, są dzikie i malownicze. I postawić sobie tutaj dom właśnie techniką kanadyjską, jaką stawia domy Interstyl, to po prostu marzenie, kiedy spogląda się na takie widoki. Mają korzystną cenę, funkcjonalne projekty, materiały są najwyższej jakości, dlatego inwestorzy, a także i klienci korzystają właśnie z ich ofert. Aż na Dolnym Śląsku, tak jak powiedziałem, wcale się temu nie dziwię. Najsłynniejszym projektem firmy Interstyl jest dom Kamilek, a wszystkich szczęśliwych posiadaczy Kamilków nazywa się Kamilkowiczami. Ich klienci chętnie dzielą się swoimi historiami budowy Kamilków. Mają grupy facebookowe jak Mój Kamilek lub Kamilek. Wymieniają tam swoje doświadczenia i porady. Na swoich grupach chętnie dzielą się wskazówkami dotyczącymi adaptacji wnętrz, przesyłają sobie zdjęcia swoich domów, doradzają sobie wzajemnie i tworzą rodzinę. Powiem chyba dolnośląskich Kamilkowiczów. Pełną ofertę firmy Interstyl znajdziecie w linku, który umieszczam w opisie pod filmem. Do tego linku dodam również linki stron Kamilkowiczów. A
Na koniec mogę tylko powiedzieć, że misją firmy Interstyl jest przyczynianie się do tworzenia nowej historii dolnośląskiego regionu. A teraz zapraszam na odcinek. W 1921 roku, kiedy nastąpił spis ludności w nowych, odrodzonych Czechach, to 6 600 000 było obywateli czeskich, 3 200 000 Niemców, w tym oczywiście Niemców sudeckich, 2 miliony Słowaków, 700 000 Węgrów, 500 000 Rusinów, 300 000 Żydów i 100 000 Polaków. A więc Niemcy, zauważcie, druga nacja społeczna, druga mniejszość społeczna w całym państwie czeskim. I większość z nich, kiedy doszedł Adolf Hitler do władzy, wiązała nadzieję, że Führer uwolni ich z jarzma czeskiego i będą obywatelami niemieckimi. Większość z nich, kiedy wkraczali właśnie Niemcy na Sudety, bo przecież konferencja w Monachium oddała, pokroiła państwo czeskie. A sam Hacha dowiedział się dopiero po fakcie. Nikt go w ogóle nie wołał, w ogóle nie uczestniczył w konferencji. Armia czeska nie walczyła, chociaż bardzo chciała. Dowódcy i żołnierze czescy mówili otwarcie, że Hitler połamie sobie zęby na naszym uzbrojeniu, na naszych umocnieniach. To nie walczyli. A Niemcy ochoczo, z gestem podniesionej ręki, witali Wehrmacht, który wkraczał tutaj właśnie w Sudety, gdzie teraz jestem. I Czesi zapamiętali to wszystko bardzo głęboko i po 1945 roku, kiedy kończy się II wojna światowa, kiedy Niemcy sromotnie przegrywają, zaczęli się mścić. I to tak krwawo, jak nawet nie mściliśmy się my za 6 lat całkowicie innej okupacji, niż była okupacja niemiecka w Czechach. Wśród bydlaków i ludzi, którzy okazali się wiarołomnymi zdrajcami, był na przykład Karl Frank Hermann, księgarz z Karlowych War, jeden z liderów sudeckich Niemców, partii sudeckich Niemców. I on zaraz, kiedy Rzesza już anektowała Sudety, a potem rozebrała marionetkowe państwo czeskie, to on stał się szefem policji i gestapo. Prowadził tak krwawy terror, iż Czesi zaczęli nazywać go krwawym psem. Był za wymordowaniem wszystkich nieposłusznych Czechów, a resztę zgermanizować. Takich jak on wśród sudeckich Niemców było sporo. Wszystko wrzało w Czechach i czekali, aby móc się takim jak księgarz odpłacić. I zaczęło się wszystko, kiedy zakończyły się działania wojenne. Problem narastał już w 1942 roku. Czesi doskonale wiedzieli, że po zakończeniu wojny muszą rozprawić się z sudeckimi Niemcami. W 1942 roku prezydent rządu czeskiego na uchodźstwie Beneš informuje i prosi o zgodę Londyn i Waszyngton, aby po zakończeniu działań wojennych mógł wyrzucić z państwa czeskiego 2 miliony Niemców. O, alianci nie bardzo chcą słyszeć takim pomyśle. To jednak zbyt mocno niehumanitarne. Kiedy taką samą propozycję składa Stalinowi w Moskwie minister spraw zagranicznych Mołotow, mówi do Benesza: pewnie, dla nas to tylko drobnostka. Grunt pod zemstę zaczął być już przygotowany. Jan Masaryk, minister spraw zagranicznych czeskiego rządu na uchodźstwie, wspominał, że
Churchill, rozmawiając z prezydentem Beneszem, powiedział mu tak: panie Benesz, ja rozumiem, dużo sudeckich Niemców zginie. No cóż, nic na to nie poradzimy. Proszę się z nimi rozliczyć. W pewnym momencie jednak powiemy stop, koniec, wystarczy. I wtedy będziemy osądzać tych, którzy byli winni i puszczać tych, którzy są niewinni. Oczywiście tych, którzy przeżyją. I kiedy już większość terenów w Czechach była wolna, bo wchodzili Rosjanie, to czeskie radio nadało komunikat do obywateli, do Czechów i do Słowaków też. Zacznijcie rozliczać się z Niemcami. Właśnie nadszedł ku temu doborowy czas. No i się zaczęło. Pastor Peremyśl Peter wspomina pierwsze dni wolności w stolicy kraju, w Pradze. Widzę, jak powieszono Niemca głową w dół na bramie prochowej, a pod głową rozpalane jest ognisko i pali mu się głowa. Widzę Niemki, młode i stare, które muszą podnieść ręce i stoi cała brać i tłucze ich niemiłosiernie bykowcami. Patrzę, a obok niemiłosiernie znęcają się nad starą Niemką, a na końcu, kiedy już nie może chodzić, wylewają na nią benzynę i po prostu podpalają ją żywcem. Krzyknąłem do nich wszystkich: ludzie, gdzie masz rozum, gdzie wasze miłosierdzie? Cudem ocalałem. Ta cała brać chciała mi rozszarpać. Duchowny wspominał także, że widział ciągnący tłum, który szedł w kierunku placu Wacława i wręcz ryczał z radości, że będzie łapał Niemców i opiekał ich jak zające. Rządowi oficjele nawoływali do wyrównania krzywd, więc lud słuchał i te krzywdy wyrównywał. Jak grzyby po deszczu powstawały obozy internowania dla Niemców. Najczęściej gdzie? Tam, gdzie wcześniej Niemcy założyli obozy dla Żydów i Czechów. I jednym z takich najsłynniejszych, jeżeli chodzi o terror, krwawość i bezwzględność, był obóz pod Ostrawą, którym dowodził prosty człowiek, górnik Martinek. Martinek dostawał takiej furii w nienawiści do Niemców, że na przykład wpadał na szalone, pełne obłędu i szatańskie pomysły. Zmuszał Niemców, aby przyjmowali rolę katów i na przykład wieszali się nawzajem. Były przypadki, iż sam osobiście cegłą rozbijał im głowy na miazgę. Przed egzekucją kazał więźniom współżyć z innymi niemieckimi więźniarkami, a potem ich rozstrzelał. Generalnie na pograniczu, tu gdzie jestem, była wolna Amerykanka. Gwardia rewolucyjna, która powołana została tak po prostu z marszu, nazywana była gwardią rabunkową, bo wszystkie chwyty były dozwolone. Mogłeś przyjść, powiedzieć do Niemca: opuszczaj mieszkanie, zabieram wszystko. Mogłeś zrobić z nim co chciałeś. I była pełna aprobata wszystkich, którzy się temu przyglądali. Dlatego też była taka krwawa. Dlatego też ta zemsta była taka krwawa, bo za tą zemstę były wręcz czasami nagrody. Szef kancelarii wojskowej prezydenta Benesza mówił na odprawie oficerów tu na pograniczu sudeckim: panowie, to wielka sprawa. Jak ja wam zazdroszczę, że możecie to czynić. Pamiętajcie, martwy Niemiec to dobry Niemiec. Im mniej ich tu pozostanie, tym mniej będziemy mieli wrogów. Im mniej ich przejdzie za granicę, czyli mówię o austriackiej granicy czy niemieckiej, tym mniej będziemy mieli tam tych wrogów. Stąd po prostu marsze śmierci, tłuczenie, mordowanie bez jakiejkolwiek kontroli. Że generalnie Czesi zaczęli traktować Niemców tak, jak oni traktowali Żydów.
musieli Niemcy nosić opaskę białą z literą N. Zakaz wprowadzania było. Nie mogli korzystać z parków, restauracji, w ogóle jakichkolwiek miejsc użytku publicznego. Było napisane, że psom i Niemcom wstęp wzbroniony. Oczywiście dostawali mniejsze kartki żywnościowe, w każdej chwili można było ich wyrzucić z mieszkania, a przede wszystkim za te kartki żywnościowe mogli kupić tylko i wyłącznie w sklepach rzeczy dopiero przed zamknięciem tych sklepów, żeby przez cały dzień nie trzeba było ich oglądać, ani się o nich w sklepach ocierać. O ile czechosłowackim żołnierzom i urzędnikom, jeżeli chodzi o zemstę na Niemcach, bardzo łatwo było dogadać się z Rosjanami, bo oni to w pełni akceptowali, robili zresztą to samo, to z Amerykanami nie bardzo. Amerykanie nie pochwalali aż tak krwawej zemsty. Dlatego im bliżej było konferencji w Poczdamie, tym ta zemsta i te ataki nabierały bestialskiej mocy. I tak na przykład czechosłowacki oficer kazał zastrzelić 5 niemieckich chłopców w wieku od 12 do 15 lat, bo uciekali przed nim. Może coś mieli na sumieniu. Ci chłopcy po prostu pobiegli do sadu zerwać owoce, bo byli potwornie głodni. I nikt nie był w stanie tego rozkazu zatrzymać. W Chomotowie złapano SS-manów. I też takich, którzy prawdopodobnie służyli w SS. Rozebrano ich do naga i tu zemsta była perfidna i niesamowicie pieczołowicie przygotowana. Jakby ktoś korzystał z książki kucharskiej i doprawiał co chwilę w nowe tortury. Żołnierze czechosłowaccy przynieśli pręt i zaczęli tych byłych żołnierzy SS tłuc tymi prętami. Ale tak tłuc, że tymi prętami wybito im oczy. Kiedy wydawało się, że już są martwi, bo się nie ruszają, nie dają oznak życia, ktoś wpadł na szatański pomysł, aby przynieść taśmy filmowe i tych nagich bądź półnagich, już nie ruszających się mężczyzn obwiązać tymi taśmami filmowymi i podpalić. Wiadomo było, że oni stracili przytomność. Jak zaczęły się te filmy na nich palić, to jest potworność, to oni zaczęli się ruszać, stawać, dawać oznaki życia. Kiedy te filmy się wypaliły, następny szatański pomysł. Przynoszą Czesi wodę w konewkach, a do wody dosypują soli. I tą słoną wodą polewają tych, na których skończyły dopalać się te taśmy filmowe. Kiedy oni już nic nie robili, nawet nie drgali, po prostu posprawdzano i podobijano ich do końca. Porucznik Armii Czechosłowackiej, niejaki Karol Pazur, wraca z uroczystej parady ze swoimi żołnierzami z Pragi. Jadą pociągiem. Na stacji w Perowie mijają pociąg pełen Niemców. Tylko nie sudeckich, ale karpackich. Ale to bez różnicy. Wyciągają tych Niemców z pociągu, prowadzą do pobliskiego lasu i jest masowa egzekucja. Zabijają 71 mężczyzn, uwaga, 120 kobiet i jeszcze większa uwaga, ponad 70 dzieci. Jest sąd. Pazura się sądzi. On na sali sądowej, udowadnia mu się na sali sądowej wśród świadków, że osobiście zastrzelił ponad 3 bądź 4 niemowlęta. Pazur odpowiada: a co ja miałem robić? Skoro wcześniej zabiliśmy ich rodziców, co miałem z nimi zrobić? Zastrzeliłem ich. Pazur dostaje 20 lat pozbawienia wolności. Ale odsiaduje tylko 2 lata. Jest amnestia. Pazur do końca swoich dni był jednym z najbardziej szanowanych kombatanckich działaczy tutaj w Czeskiej Republice. Wcześniejszy pastor, o którym opowiadałem
Przemysław Pitter pisał w swoich zapiskach, że upadlamy się, grabiąc po prostu bez jakiegokolwiek opamiętania czyjś majątek. Upadlamy się, mordując tych ludzi, którzy w większości nie mieli nic wspólnego z narodowym socjalizmem, ani też z Hitlerem. Mordujemy ich w taki sam sposób, jaki mordowano nas. A więc kopiujemy nazistów, fanatyków niemieckich, hitlerowskich 1 do 1. To przekracza ludzkie wyobrażenie. To przekracza miłosierdzie i podstawy chrześcijaństwa. I to samo pisze anonimowy Czech do żony prezydenta Benesza. Wielu ludzi, którzy zostali brutalnie rozczłonkowani, zarżnięci, zamordowani, osobiście znałem. Wielu z nich było niewinnych. Musicie zatrzymać ten szał. Generalnie w szale padali wszyscy. Przecież były małżeństwa czesko-niemieckie mieszane. Tak jak kiedyś ukraińsko-polskie, to wszystko było wymieszane. To ludzie żyli ze sobą w pewnych symbiozach. Szli pod nóż wszyscy. Przecież nawet niedaleko stąd, w czeskich Sudetach, zabito Czecha tylko dlatego, że miał na nazwisko Nemec. I nikt się dalej już o nic nie pytał. W szale, w euforii, niestety ginęli też niewinni ludzie. Po Niemcach sudeckich zostały ich rozwalające się stodoły i domy. Te, które może nikt nie zamieszkał, albo ktoś mieszkał po wojnie. Być może straszyły go tu jakieś duchy, jak niektórzy mawiają na pograniczu, że tych, których tutaj wycięto, wracają nocami. Takie pogłoski i takie opowieści chodzą. W każdym razie można śmiało powiedzieć, że w Czechach, mimo że fałszywie było widać ich uległość wobec Niemców, czy też służalczość, to w czeskim narodzie, jak iskra, tliła się zemsta za upokorzenia, za to, że rozebrano ich kraj, za to, że nie dano im walczyć i również za to, że tak naprawdę Emil Hacha przez większość historyków czeskich uważany był za kolaboranta. I ci wszyscy, którzy go popierali, też za kolaborantów. A więc wstyd za kolaborację był ogromny. I kiedy ta erupcja wystrzeliła w momencie właśnie wyzwolenia i dania im bezkarności zemsty, wylała się na wszystkich Niemców, jacy po prostu byli pod ręką. Bezdyskusyjnie stwierdzam dzisiaj tutaj, że zemsta na oprawcach, takich jak SS-mani, Volksdeutsche, czy takich jak Krwawy Pies, księgarz z Karlowych War. No, tutaj kto od miecza, mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Ale bardzo dużo ludzi było niewinnych i nie miało nic wspólnego. A w orgii, tej krwawej orgii odwetu po prostu zostali zamordowani. Pamiętajcie o partnerze odcinka, jakim jest firma Interstyl, która właśnie ma misję przyczyniania się do tworzenia nowej historii mojego ulubionego i kochanego Dolnego Śląska. Link do oferty Interstyl znajdziecie w opisie pod filmem. Kto wie, może za jakiś czas siedzibą History Story w Górach Sowich na Dolnym Śląsku będzie właśnie Kamilek. Nikt tak naprawdę nie wie, czy Łukasz, Daniel, Krzysiek czy Tomek też za jakiś czas nie będą Kamilkami.